W jaką starą grę zręcznościową dziś zagramy? Czy twój magnetofon jest gotowy? Cześć! Miło was widzieć na tym kanale. Nie wszyscy wiedzą, że w Polsce powstało sporo gier na 8-bitowe Atari. Dziś przedstawię krótko kilka gier logiczno-zręcznościowych lub typowo zręcznościowych. Część z nich była także wydana w innych krajach i takich zagranicznych wersji też można poszukać. Jest to mój subiektywny wybór i być może ktoś inny do tego zestawienia zaproponowałby inne pozycje. Tym niemniej liczę, że was zainteresuje. Na początek gra Robbo z 1989 roku, przygotowana przez Elka Avalon, inspirowana słynnym Boulder Dashem i przeniesiona później na szereg innych platform, często z mniejszymi lub większymi modyfikacjami, a także wydawana pod innymi tytułami. Nie wszystkie są tego samego autorstwa: Adventures of Robbo, iRobbo, Roboid. Wracając jednak do 8-bitowego Atari, producent przygotował po pewnym czasie także edytor plansz pod nazwą Robbo Constructor. Na każdej planszy trzeba zebrać wszystkie śrubki, unikając przy okazji niebezpieczeństw. Jako ciekawostkę można dodać, że Elka Avalon opublikował wersję demonstracyjną zawierającą 4 planety, czyli 4 plansze. Została ona nadana w 1991 roku w audycji Radiokomputer. Każdy mógł nagrać sygnał dźwiękowy z radia na taśmę i o ile nic nie zakłóciło transmisji, później odczytać go jako program w fabrycznym magnetofonie Atari. Dziś w czasach internetu i możliwości połączenia się z globalną siecią niemal w każdym miejscu, ciężko uwierzyć, że to radio pełniło rolę dzisiejszych kabli światłowodowych lub szybkiego połączenia bezprzewodowego. I jak się domyślacie, nie była to transmisja szybka. Przesłanie typowej gry trwało zwykle dobrych kilkanaście, a bywało, że i kilkadziesiąt minut audycji. Warto też wspomnieć, że gra posiada kod, co w tamtych czasach nie było powszechne, pozwalający na uzyskanie 80 żyć robota, który bez wątpienia ułatwia jej zakończenie. Podczas wyświetlania instrukcji po odczytaniu programu z nośnika należy wpisać na klawiaturze imię i nazwisko autora oddzielone od siebie spacją – Janusz Pelc. Dalej należy grę uruchomić przyciskiem joysticka, a nie klawiszem Start. Na koniec, jako ciekawostkę, zerknijmy jeszcze na chwilę na czeski klon tej gry o nazwie Robbo 96. Kolejną grą, która zdobyła dużą popularność, jest produkt wydany przez tę samą firmę o nazwie Hans Kloss. Dostępna jest również wersja na Commodore 64. Gra nawiązuje tytułem do serialu telewizyjnego, który w tamtych czasach zdobył w Polsce niesamowitą popularność. Celem misji jest odnalezienie 21 fragmentów planów tajnej broni schowanych w sejfach, która mogłaby zmienić losy II wojny światowej, oraz pieczęci ukrytej w jednej z komnat. Co ciekawe, ani autor gry, ani jej wydawca nie posiadali zgody na wykorzystanie filmowej postaci Hansa Klossa, ale w tamtych czasach przemian ustrojowych w Polsce i pewnego bałaganu prawnego nie było to problemem.
Następną pozycją tego samego producenta jest gra Fred. Co interesujące, o ile w Polsce zdobyła stosunkowo dużą popularność, to próby wprowadzenia jej na zagraniczne rynki, m.in. brytyjski, niemiecki i holenderski, we współpracy z zagranicznymi partnerami, nie zakończyły się sukcesem. Sprzedaż była niewielka. Ciekawe, co zadecydowało o braku sukcesu na tamtych rynkach, a równocześnie o tak dobrym przyjęciu w Polsce. Za to nieco lepiej działało ściąganie zagranicznych tytułów na polski rynek. LK Avalon został dystrybutorem brytyjskiej firmy Zeppelin Games i niemieckiej KE Soft, wydając w ramach tej współpracy kilka gier. Wracając jednak do Freda, w dużym skrócie gra odbywa się w czasach prehistorycznych, gdy ludzie żyli w jaskiniach, a po świecie latały pterodaktyle. W skrócie można powiedzieć, że jest to gra w stylu podążaj ciągle w prawo i podbijaj świat. Ponownie zaszyto tutaj kod ułatwiający jej ukończenie. W wersji gry z muzyką wpisanie na ekranie tytułowym hasła Misiu w wersji polskiej lub Chaos w wersji angielskiej ekran błyśnie umożliwia rozpoczęcie gry od dowolnego poziomu. Wybór przy użyciu klawiszy 1, 2, 3 i dalej aż do zera. Kolejną grą, o której warto wspomnieć i również wydaną przez LK Avalon, była Misja. Co ciekawe, była sprzedawana w zestawie z Fredem, tak więc niejako kupujący dostawał od razu dwa doskonałe tytuły. Tutaj zresztą analogicznie jak poprzednio próbowano wypromować grę na zagranicznych rynkach pod nazwą Mission Shark i właśnie teraz tę brytyjską wersję wydaną przez Zeppelin Games oglądamy. Jest to typowa labiryntówka, w której agent Zombek przemierzał podziemną bazę złożoną aż ze 145 komnat. Znów mamy do dyspozycji kod do gry. W wersji Mission Shark wpisanie na ekranie tytułowym J.Pelc, pierwsza litera imienia i pełne nazwisko twórcy, włącza nieśmiertelność. Ekran błyśnie. Warto do tej listy najciekawszych polskich gier zręcznościowych dodać platformówkę Miecze Waldgira produkcji ASF. Fabuła dzieje się w zamku Heldgor, gdzie gracz, jako karzeł Aldir, musi znaleźć 5 mieczy, zbierając przy okazji różne przedmioty niezbędne do ukończenia misji, a niektóre wymieniając na inne ze spotkanymi postaciami. Gra powstała, jak i kolejne omawiane produkty tej firmy, w assemblerze przy użyciu edytora Big Assembler tego samego producenta. Z jednej strony dawało to większe możliwości, z drugiej wymagało niewątpliwie większych umiejętności programistycznych.
Kolejny produkt tej samej firmy to gra Artefakt Przodków. Obcy chcą unicestwić ludzkość. Jedyna szansa to dotarcie do bazy wojskowej, w której ukryto świetnie uzbrojone kosmoloty bojowe. Nieco nietypowa w tej grze jest grafika, czarno-biała, ale bardzo dobrej jakości. Na koniec czas na grę Kult, również produkcji ASF, o bardzo zaskakującej fabule. W tajnym instytucie naukowym prowadzono badania nad hodowlą komórek macierzystych oraz całych narządów. Niestety, jeden z reaktorów atomowych eksplodował i cała biomasa poddana napromieniowaniu przekształciła się w odrażające mutanty. Teraz ty, graczu, musisz opanować ten bałagan, korzystając z supernowoczesnego śmigłowca. I jak podoba się wam mój wybór? Może dodalibyście do tej listy jakiś tytuł? Napiszcie koniecznie w komentarzach jaki. Na koniec przypominam, przed pobraniem jakiejkolwiek gry upewnijcie się, że możecie zrobić to legalnie i zgodnie z warunkami licencji. Niektóre gry, pomimo upływu czasu, wciąż są dostępne w sprzedaży. Można kupić albo wersję wydaną kilkadziesiąt lat temu, albo też nieliczne doczekały się współczesnych wersji kolekcjonerskich. Bywa, że ta ostatnia jest wydawana przez inną firmę na licencji udzielonej przez poprzedniego wydawcę. Trzymajcie się zdrowo.